Ja wiem, że to wygląda przerażająco, ale działa. Harry nazwał mnie boginią. Dobry marketing. Nam nazwał moje cienie pod oczami nieestetycznymi. Harry, musisz zacząć dawać lekcje marketingu. I teraz tak, miałam uświetlacz. Tak, uświecę się. Standardowo zaczynamy od pielęgnacji, a dokładniej od pielęgnacji ust. Mam tutaj nowość od Fenty Beauty. Moje usta bardzo potrzebują nawilżenia, a to jest intensywnie regenerująca maska do ust, więc zobaczymy, czy te usta mi zregeneruje. Ja ogólnie jestem dosyć wybredna, jeżeli chodzi o produkty do nawilżania ust. Naprawdę mało tych produktów mi się sprawdza. Lubię Lanolips, lubię ten balsam z Clarence. Clarence? Tak się wypowiada tą nazwę? To jest chyba francuska nazwa, nie? Duży na pewno plus za to opakowanie. Jest mega higieniczne, jest takie wykręcane. Zresztą wydaje mi się, że Fenty Beauty w swoich pielęgnacyjnych produktach naprawdę ma fajne opakowania. Szkoda tylko, że te produkty zazwyczaj są tak napakowane perfumami, że po prostu moja cera źle na nie reaguje. Naprawdę chciałabym zobaczyć wersje bezzapachowe tych produktów, bo podejrzewam, że mogłyby być fajne, ale po prostu przez to, że są tak naperfumowane, no to boję się ryzykować. A ten balsam po wykręceniu czuć, że ma taki waniliowy zapach, ale to nie jest taki przytłaczający zapach. Zresztą na usta mogę nakładać zapachy i nic mi się nie dzieje. To bardziej moja skóra tutaj jest, wiecie, reaktywna na zapachy. Ja uwielbiam takie gęste produkty do ust. No zobaczymy za jakiś czas. Jeszcze, wiecie, cały makijaż przed nami, więc zobaczymy, czy ona mi te usta nawilży, czy nie. Przechodzimy do makijażu brwi i nic mnie nie stresuje tak, jak test nowości do brwi. Słuchajcie, ja naprawdę od początku filmu już czuję niepokój, bo będę dzisiaj testować coś nowego. To jest nowość od Benefitu 24... Co ja to? Nie, to nie jest 24 Brow Setter. To jest, słuchajcie, Fluff Up Brow Wax. I ten produkt ma się utrzymywać na brwiach do 12 godzin, gdzie ten właśnie 24-hour Brow Setter już kultowy ma się utrzymywać na brwiach do 24 godzin. Ten zastyga tak, że po prostu go nie ruszycie i on tak zastyga na takie sztywne brwi, takie, wiecie, jakby one były lakierowane, a ten ma być bardziej elastyczny. Jest napisane na opakowaniu, że mam tak jakby najpierw wypełnić brwi kredką i dopiero użyć tego produktu. Ale ja bardzo nie lubię wypełniać brwi przed zaczesaniem ich, więc mam nadzieję, że nie popełnię żadnego faux pas, jeżeli najpierw zaczeszę te brwi, a potem dopiero je wypełnię. Tak wygląda opakowanie tego produktu i ten 24-hour Brow Setter, on ma taką silikonową szczoteczkę, a ten Fluff Up ma taką, wiecie, włoskową, zwykłą szczoteczkę. Moje włoski, mimo tego, że wyglądają na takie, wiecie, delikatne, one są skubane, tak ciężkie do ułożenia. Dzisiaj mam w sumie ochotę na takie właśnie naturalniejsze brwi. Będę, a przynajmniej chciałam się inspirować stylem makijażu Harry'ego J Makeup, bo będziemy dzisiaj testować jego paletę i pomyślałam, że fajnie by było w sumie się zainspirować jego stylem makijażu i zobaczyć siebie też w innej wersji troszeczkę. Paleta Harry'ego jest podobno wielofunkcyjna i można nią wypełnić brwi, pomalować oczy, ale też użyć tych cieni jako róż albo jako rozświetlacz, więc tak też dzisiaj zrobię. Paleta nazywa się Bogini i każdy cień jest właśnie nazwany po jakiejś bogini. W środku znajdziecie też rozpiskę, za co która bogini odpowiada i jest też napisane: wizerunek bogini przedstawiany był dotychczas tylko w mitach, ale co jeśli ci powiem, że bogini naprawdę istnieje? Prawdziwą boginią jesteś właśnie ty. Jeszcze dostałam taką ulotkę i już w skrócie jest tam napisane, że hasłem przewodnim tej palety jest Be Your Own Goddess, ponieważ wierzę, że w każdej kobiecie kryje się bogini, która inspiruje, reprezentuje wyjątkowe wartości i jest podziwiana za swe piękno, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I śmiać mi się chce, bo jest podpisane z wyrazami nieskończonej miłości Harry J. To jest tak cute i to tylko Harry mógł podpisać kartkę z wyrazami nieskończonej miłości. To jest Harry. Według ulotki mamy tutaj 4 wykończenia: maty, błyski, brokatowe, cienie i satynowe. I ta paleta miała być stworzona też z myślą o cerach dojrzałych. I powiem wam szczerze, że jak widziałam tą paletę pierwszy raz na Instagramie, to nie zrobiła na mnie największego wrażenia. No szczerze wam powiem, że tak mówię, no okej, ale tak jakoś nie przemawiała do mnie. A na żywo ta paleta wygląda przepięknie. Także jednak nie wolno ufać filmikom i zdjęciom w internetach. Lepiej zobaczyć te produkty na żywo. Najbardziej satysfakcjonująca czynność, jak
dostajecie nową paletę albo kupujecie coś nowego, odklejenie folijki. Tak jak mówiłam wcześniej, dzisiaj będę próbowała odtworzyć styl malowania Harry'ego. Będę próbować, to jest słowo klucz, bo nie wiem, czy mi się uda. Harry robi takie właśnie naturalnie upiększające makijaże i te brwi u niego nigdy nie są za mocne. One są takie delikatnie uzupełnione. Zacznę sobie od tego odcienia. To jest taki jaśniejszy odcień, co prawda. Jeżeli on będzie dla mnie za jasny, to sobie jeszcze coś tam przyciemnię, ale chcę zacząć od tego jaśniejszego. I według Harry'ego to jest właśnie idealny odcień do brwi dla blondynek. A ten odcień według Harry'ego jest idealnym odcieniem do brwi dla brunetek. Dlaczego mówię, że według Harry'ego? Harry wrzucił na swoje Instastory taką rozpiskę, dosłownie dzisiaj, gdzie pokazuje, które cienie nadają się do czego. Więc według tej rozpiski ja dzisiaj też będę działać. Zacznę sobie od końcówki, dlatego że moja końcówka brwi dosłownie nie istnieje. I widać dokładnie ten moment, gdzie skończyłam aplikować wosk. Ten wosk jest idealną bazą właśnie pod cienie do brwi. Te cienie są bardziej napigmentowane na tym wosku. Ten wosk przypomina mi taki wosk z tych paletek właśnie Benefitu, gdzie macie wosk i cienie. I wosk ma służyć do tego właśnie, żeby ten cień Wam się lepiej do skóry przyczepiał. To dokładnie to jest coś takiego. No dobra, i takie brwi nam wyszły. Dorysowałam pisakiem jeszcze kilka włosków tutaj na końcówce, bo widzieliście, że tam nie mam w ogóle włosków, więc musiałam sobie w ten sposób poradzić. Ogólnie użyłam tylko tego najjaśniejszego cienia. Nie użyłam tego ciemniejszego do brwi i naprawdę mega fajnie to wygląda. Ja wiem ogólnie, że mam ciemniejsze włosy i mogłabym robić teoretycznie ciemniejsze brwi, ale ja byłam całe życie blondynką. Do mnie jeszcze dociera, że ja mam ciemne włosy i że te brwi mogą być ciemniejsze i czasem, wiecie, próbuję się przekonać, żeby zrobić je troszeczkę ciemniejsze, ale to jest tak, że blond z człowieka wyjdzie, a człowiek z blondu nigdy. Zresztą ja w ogóle planuję wrócić do blondu, bo nie, ten kolor długo ze mną nie zostanie, ale jeszcze zanim wrócę do blondu, bo tak planuję na wakacje, na jesień, nie na jesień, na wiosnę bardziej. Wiosna, lato będę z powrotem pewnie blond, ale kusi mnie jeszcze, żeby wrócić do rudego na trochę. Ten rudy był za krótko, powiem Wam szczerze. On był tylko jakiś miesiąc, on miał być tylko na Halloween, ale tak oglądam sobie te filmiki z tym rudym i on coś w sobie miał, ten rudy. Także dajcie znać, czy wrócić jeszcze na trochę do rudego, czy nie. Jeżeli chodzi o ten wosk do brwi, to ani mnie nie zachwycił, ale mnie też nie rozczarował. Nie rozczarował mnie dlatego, że miałam w sumie małe oczekiwania względem tego produktu. Byłam bardzo sceptycznie do niego nastawiona, więc on mnie nie rozczarował, bo ja jestem w szoku, że on w ogóle tak mi zaczesał brwi. Jak takie mydełko trochę. Więc tu jestem w szoku. Co prawda te najmniejsze włoski dalej mi zostały, ale to mało który żel, mało które mydełko jest w stanie zaczesać, więc to mu totalnie jestem w stanie wybaczyć. Ale czego mu nie jestem w stanie wybaczyć, to to, że lewa brew mi się troszeczkę odkleja. I tam mam też więcej włosków w tej lewej brwi jak prawej, dlatego myślę, że prawa brew mi się trzyma, a lewa zaczęła mi się trochę odklejać. Na pewno nie zostawia białych śladów, to jest duży, duży plus i wygląda naprawdę naturalnie. On ani się nie świeci, ani wiecie. Naprawdę ładnie to wygląda. I gdyby on tylko troszeczkę się dłużej trzymał, no to by było super. No i też wydaje mi się, że będzie mało wydajny, bo naprawdę go sporo na te brwi nałożyłam. Jak go aplikowałam, to cały czas sięgałam szczoteczką do opakowania, żeby nałożyć więcej, bo cały czas mi tego produktu brakowało na brwiach. Więc nie wiem jak z wydajnością. Tutaj jest też tylko 6 ml, chciałam powiedzieć milimetrów, za 159 zł chyba. Więc wiecie, no tak patrząc bardziej praktycznie, no to myślę, że znajdziecie produkty tańsze na rynku, które dadzą Wam bardzo podobny efekt takiego właśnie mydełka. Więc no nie wiem. Jeszcze potestuję ten produkt na pewno i wydam Wam taką finalną opinię. Jeszcze zobaczymy też oczywiście na koniec makijażu, jak on się trzyma. Dzisiaj nie planuję żadnego mocnego smoky eye, więc mam nadzieję, że mi się cienie nie osypią i że mogę sobie zrobić najpierw makijaż twarzy przed okiem. Tak? Dobrze słyszycie. I żeby jeszcze było ciekawiej, to dzisiaj zacznę od bazy. Tego też zazwyczaj nie robię. Wiecie, że ja nie lubię baz pod makijaż, ale znalazłam bazę Estée Lauder z tej serii Futurist. Wiecie, że ja kocham podkład z tej serii właśnie Futurist Estée Lauder, więc mnie ta baza zainteresowała. Taką ma bardzo leciutką konsystencję. Ale czy to będzie rozświetlające? Ja nie widzę tu za bardzo żadnych drobinek, ale czekajcie.
Ja oczekiwałam od tego produktu, że on będzie miał takie delikatne drobinki właśnie rozświetlające, a tutaj mamy glow wywodzący się z nawilżenia. A czy krem nie da mi takiego glow wywodzącego się z nawilżenia? No da, więc czy jest sens kupować produkt za 160 zł dodatkowy do swojej kosmetyczki, jak można użyć po prostu kremu? No myślę, że nie. Ten produkt zostawia taką delikatną, lepką warstwę, więc może by się podkład do tego fajnie przyklejał, zaraz zobaczymy zresztą. No ale mówię, no bez sensu dla mnie wydawać 160 zł na dodatkowy produkt, jak mogę się nawilżyć kremem. Czasami te bazy rozświetlające fajnie wyglądają jak takie delikatne rozświetlenie na dekolcie. I taki był mój plan na ten produkt, ale przez to, że tu nie ma żadnej drobinki, no to niestety jestem na nie. Podkład nałożę z tej samej serii Futurist, tylko nie pamiętam, czy to jest mój kolor. Trochę za żółty. Nie chce mi się wstawać do szafki, wziąć nowego. Mam tu takie kółko z kreolanu, dam trochę niebieskiego. I trochę czerwonego. Powinnam teoretycznie dodać fiolet, żeby zniwelować żółty. Ale nie ma tu fioletu, więc kombinuję. O nie, dobra. Co ja robię? Dobra, dzisiaj podkład będzie troszeczkę za żółty. Albo za nie wiadomo co, bo teraz to już nie wiem, co ja wymieszałam. Obiecuję następnym razem poprawę i przygotuję sobie już odpowiedni odcień. A tymczasem przechodzimy do korektora, bo mam dzisiaj do przetestowania nowy drogeryjny korektor. Wziąłam kolory 03 i 02. Ale myślę, że z tą żółtą twarzą, którą mam dzisiaj, to jednak ta trójka. Wow, jak on kryje. To jest hit. To jest hit. Czy wy to widzicie? Excuse me. A wracając jeszcze do tematu brwi, to widzę, że prawa brew już też mi się odkleja, a lewa to już żyje swoim życiem. Już mnie tak to denerwuje. Cały czas patrzę na tą brew. Staram się na nią nie zwracać uwagi, ale cały czas na nią patrzę. Ten korektor jest troszeczkę suchy, nie mogę powiedzieć, że nie, jest zastygający, ale ja i tak wolę nakładać taką cienką warstwę właśnie mocno kryjącego, zastygającego korektora i mieć pewność, że on będzie cały dzień dobrze wyglądał, bo ja sobie to przypudruję i będzie wyglądać fantastycznie. Będzie trochę sucho, ale to jest do przeżycia. Tutaj idę w trwałość, a nie w komfort, mimo tego, że mam suchą cerę. Jestem taka zła, że użyłam tej bazy pod makijaż, że następnym razem, jak wpadnę na taki genialny pomysł, jak ja nie lubię baz pod makijaż, żebym testowała bazę pod makijaż, to proszę zabierzcie mi ją, bo jestem tak zła, ten makijaż wygląda po prostu źle. Lubię ten podkład, ten korektor jest fajny, a tutaj widzę po prostu momenty, gdzie ta baza się kończy, bo wiecie, ja ominęłam okolice tutaj dookoła oczu, ja nigdy tutaj nie nakładam nic oprócz korektora. Mam właśnie problem ze zbieraniem się korektora pod oczami, więc daję tylko cienką warstwę korektora, żeby broń Boże mi się nic tam nie zebrało i widzę po prostu tą granicę tej bazy. A dobrze ją rozcierałam. To nie jest tak, że źle ją rozcierałam. Ona po prostu przez to właśnie, że taką zostawia tą warstwę. To jest właśnie ta warstwa. To szybko sobie przypudruję tą okolicę pod oczami tylko, bo na górę będę dawać cień, więc tam nie pudruję, ale tutaj sobie już od razu przypudruję, żeby mi się nic absolutnie nie zebrało. Mam tutaj nowy puder Znam pod oczy, który bardzo chciałam przetestować, ale że testuję nowy korektor, no to zostawimy sobie to na następny raz. A tutaj mam puder, który ostatnio używam i bardzo zaczął mi się sprawdzać, z Desi pod oczy i on ma takie bardzo fajne drobinki. Czego właśnie rozsypałam? Tylko wkurza mnie, że trochę pachnie. Po co perfumować kosmetyki? Ja kolejny raz wnoszę petycję. Zaprzestanie tego. To jest nowość jeszcze. O tym nie mówiłam. To są takie mini puszki z Hudy. Zobaczcie, jaki cute. I też go ostatnio właśnie używałam do pudrowania się pod oczami i mega mi się sprawdza. Oczywiście dalej stosuję moją metodę dziwną na patyczek. Zaraz wam pokażę. Obiecuję wam, że jeżeli macie problem ze zbieraniem się pudru pod oczami, to naciągnijcie sobie do góry tą dolną powiekę i przypudrujcie to i wtedy nic absolutnie się nie zbiera. Ja wiem, że to wygląda przerażająco, ale działa. A te brwi to ja doklepuję jeszcze co jakiś czas i liczę na to, że one dotrwają do końca makijażu. Ale nie wiem, czy dotrwają. Początki zupełnie mi się już odkleiły. Nie są w ogóle już przyklejone. Tutaj końcówka cały czas się odkleja, a ta brew to już żyje swoim życiem cała.
Tam już nie wiem, co się dzieje. Już tego nie kontroluję w ogóle. Mam bardzo fajny puder do przetestowania. To jest najbardziej satysfakcjonująca rzecz. Uwielbiam. To jest Satin Loose Powder z NAM. Nigdy nic nie miałam z NAM. NAM to jest podobno marka Vibo. Dlaczego w żadnej recenzji tego pudru nie było, że on mocno pachnie? Właśnie mi to wszystko zepsuło. Dlaczego wszyscy dodają perfumy do kosmetyków? Ja tego nie rozumiem. Naprawdę? Tak mocno pachnie takimi perfumami. Why? Nie chcę perfum nakładać na twarz. Ale słuchajcie, opis ze strony. Bezwzględny dla zmęczenia na twarzy puder sypki Satin Loose Powder od NAM to wegańskie sprzężenie z wypoczętej i świeżej cery każdego dnia. Regenerująca glinka zamaskuje nieestetyczne cienie pod oczami i rozproszy szary koloryt niewyspanej skóry. Trzeba tak ostro od razu. Nieestetyczne cienie pod oczami. Po pierwsze, cienie pod oczami są cool. W ogóle teraz one trendują. Niektórzy sobie specjalnie je dorabiają, to po pierwsze. Po drugie, nie podoba mi się ten ton. Bardzo mi się nie podoba ta zagrywka na kompleksach. Zawsze można było napisać, że podkreślić naturalną urodę. Po co od razu wyjeżdżać z nieestetycznymi cieniami pod oczami i szarym kolorem skóry? Nie podoba mi się ten opis, zdecydowanie. Puder jest ok. Oprócz tego perfumu w środku. Poproszę wersję bez perfum. No i na czoło może niekoniecznie bym go dała. Tak dosyć mocno mi się tutaj błyszczy. Mogłam go pominąć na czole. Ale ogólnie na twarzy bardzo ładnie wygląda. Niestety, bo ten opis mi się nie podobał. I tutaj mamy dwa skrajne przypadki marketingu, bo widzicie, Harry nazwał mnie boginią. Dobry marketing. NAM nazwał moje cienie pod oczami nieestetycznymi. Harry, musisz zacząć dawać lekcje marketingu. Według rozpiski Harry'ego tutaj mamy kontur, a tutaj mamy bronzer, więc bronzer nałożę sobie na twarz, a kontur nałożę sobie na nos. Te cienie są, zobaczcie, dosyć lekko sprasowane, bo chciałam nałożyć trochę bronzera na pędzel i on wręcz się sypnął na ten pędzel. Ogólnie trzeba z tym bronzerem uważać, bo on jest naprawdę mocno napigmentowany. Ładnie się rozciera, tylko ja ogólnie wolę bronzery, które są mniej napigmentowane, bo ja lubię być nieostrożna. Wiecie, o co chodzi. Ale to nie jest tak, że nie da się użyć tego produktu jako bronzer, bo jak najbardziej się da i zobaczcie, kolor ma naprawdę spoko. Więc tylko kwestia tego, że on jest dosyć mocno napigmentowany. Jeżeli nie wiecie jeszcze, czym się różni kontur od bronzera, to bronzer jest zdecydowanie cieplejszy, kontur jest dużo chłodniejszy. Bronzer ma imitować słoneczko, taką zdrową opaleniznę, a kontur ma dawać cień. Tak jak wiecie, macie nawet cienie budynku, cienie gdziekolwiek widzicie, one są chłodne. I ja zawsze lubię na twarz nakładać bronzer, ale tutaj na nos lubię się konturować jednak czymś chłodniejszym, bo jakoś tak, nie wiem, naturalniej to dla mnie wygląda. Nie wiem dlaczego, w sumie nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. I w konturowaniu nosa chodzi o to, żeby ten naturalny cień przesunąć do wewnątrz, czyli tak jakby tworzymy nowy cień nosa. I ja lubię sobie jeszcze tutaj nałożyć trochę, bo wtedy tak nos mi podjeżdża. Uj, trochę za wysoko. Ja ten odcień tutaj widzę jako róż. I znowu nakładam tylko troszeczkę delikatnie, żeby nie przesadzić z ilością. I teraz tak, miałam uświetlacz. Tak, uświecę się. Sprawa wygląda następująco, bo miałam użyć rozświetlacza z palety Harry'ego, ale mam też rozświetlacz z NAM. Jestem ciekawa, co o nim napisali na stronie, więc użyjmy sobie tego rozświetlacza dzisiaj. Czy naprawdę każdy produkt trzeba perfumować? To jest odcień numer 2. A ta dwójka wygląda na bardziej chłodną na policzku, jak w opakowaniu. I daje taką szarawą poświatę. Na tej stronie nałożyłam go troszeczkę mniej i nie daje już tej poświaty, więc proponuję go nakładać w mniejszej ilości, ale jestem ciekawa, co jest napisane na stronie. Rozświetlacz do twarzy nasycony odbijającymi światło drobinkami dla idealnego opalizującego efektu. Formuła dająca się budować od naturalnego rozproszenia światła po efekt tafli, czyli jednak można dobrze opisać produkt. Muszę się czymś spryskać na twarzy, mam tutaj Air Beauty, bo jestem wyjątkowo sucha na twarzy dzisiaj i wiecie, pielęgnację użyłam tą samą.
Przed makijażem moja cera wyglądała ok, była dobrze przygotowana pod makijaż, tak jak zawsze, bo nagrywam. Więc czy to jest ta baza? Przecież ten podkład na mnie zawsze dobrze wyglądał. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Muszę zasłonić te brwi, bo one już i tak ich nie ma. Więc nie chcę, żeby jeszcze bardziej mi zlazły. Rozblenduję sobie szybciutko to, co mi się tutaj zebrało i lecimy z makijażem oczu. Już się nie mogę doczekać. W ogóle Harry ma bardzo ciekawą technikę malowania oczu, bo on najpierw nakłada cienie błyszczące. To będzie ciekawe doświadczenie dzisiaj, bo ja nigdy tak nie robiłam. Zacznę sobie od nałożenia tego cienia palcem na środek powieki. I wygląda przepięknie, ale się troszeczkę osypuje. No nie, to był błąd, żeby robić najpierw podkład. Dzisiaj zostało popełnione dużo taktycznych błędów, jak na przykład nałożenie bazy pod makijaż, nałożenie najpierw podkładu, a potem dopiero cieni. Teraz będę musiała bardzo, bardzo uważać, bo ja nie zrobię sobie obsypki z pudru. Jak ja sobie zrobię obsypkę z pudru, to moja okolica pod oczami będzie tak sucha i tak pomarszczona, że nie dziękuję. Tu na zewnętrzny nałożę sobie jeszcze ciemniejszy błysk, ale on będzie chyba za ciemny. O no, on jest prawie czarny. O nie, to totalnie zmienia koncepcję mojego makijażu. Nie byłam na to przygotowana psychicznie. Kurde, ale jak zaczęłam go aplikować, to on tak jakby stracił zupełnie swój blask. I został mat. Dziwne to jest. Zaraz go dołożę jeszcze. Ale blenduje się super. Ja byłam przerażona na początku, że ten cień jest praktycznie czarny, a on zobaczcie, jak się ładnie wyblendował. Więc dobra, może nie jesteśmy na straconej pozycji. Może jeszcze będzie dobrze. Ale się przeraziłam. Jesus Christ. I dokładam trochę tego bronzera, żeby to wyblendować. Ogólnie powiem wam szczerze, że to był zły pomysł testowania kogoś innego technik, jak testuję po raz pierwszy palety. To nie był dobry pomysł. Mogłam to jednak swoją techniką zrobić, bo teraz ciężko mi ocenić paletę, bo pracuję nie swoją techniką, wiecie o co chodzi? No ale dobra, wierzę w to, że to się dobrze skończy. Do pełni szczęścia brakuje mi tu jeszcze eyelinera i użyję sobie tego bardzo ciemnego brązu. On wygląda wręcz prawie jak czarny. Teraz zewnętrzny kącik i ja się nie skupiam, żeby ta kreska była jakaś, wiecie, super idealna, bo i tak ją zaraz troszeczkę rozblenduję. I tak wygląda skończony makijaż. Wszystko idzie dzisiaj według planu. Bardzo delikatne oko, tak jak planowaliśmy, wiecie, wszystko git. A tak ogólnie makijaż naprawdę bardzo mi się podoba finalnie, mimo tego, że wyszło troszeczkę ciemniej. Z paletą pracowało mi się naprawdę super. Jedyny minus, jedyne zastrzeżenie jakie mam, to jest to, że nie było beżowego cienia. No muszę być szczera, że przeszkadza mi to, jak nie ma tego beżu w palecie, ale na przykład to, że się osypują te cienie, to nie jest w ogóle dla mnie jakiś minus. Ja po prostu muszę nakładać te cienie przed podkładem, tak jak zawsze, ani że dzisiaj wymyśliłam inaczej. Wiecie, jeżeli chcecie nakładać osypujące się cienie, jak macie już podkład nałożony, to zawsze możecie zrobić sobie tą obsypkę pod okiem. Ja tego nie mogę zrobić, bo ja potem jestem jak rodzynka. To jest dla mnie za duża ilość pudru. Błyski to nie są turbopigmenty, nie dają, wiecie, po oczach, ale to są naprawdę bardzo ładne błyski, takie właśnie wyjściowe i to są takie eleganckie błyski, bym powiedziała. Oczywiście makijaż oczu nie będzie skończony bez rzęs, więc mam tutaj nowość od Maybelline. To jest primer do rzęs, który jest czarny, słuchajcie. Primery do rzęs zazwyczaj są białe i przezroczyste, bo to też wywołało dużą kontrowersję u mnie na TikToku. Ja ten produkt już wam pokazywałam i właśnie mówiłam, że jest czarny, że niesamowite, a wszyscy, no tak, niesamowite, że maskara jest czarna. Ja mówię, nie, wy nie rozumiecie. Primery do rzęs zazwyczaj są białe albo przezroczyste. To, że on jest czarny, to jest niesamowite, naprawdę. I na tym filmie na TikToku pokazywałam wam właśnie, jak wygląda ten primer plus maskara na prawym oku i jak wygląda maskara na lewym oku, żebyście zobaczyli, czy to robi w ogóle jakąkolwiek różnicę. Ale pytaliście mnie jeszcze, żebym pokazała tutaj na prawym oku primer plus maskarę, a tutaj dwie warstwy maskary, a nie jedną, żebyście mogli zobaczyć jeszcze taką różnicę, więc dzisiaj tak zrobimy.
to w ogóle, jeszcze się dowiedziałam po nagrywaniu już tamtego filmiku, że to ma być też takie jakby serum do rzęs, że jest napakowane różnymi ciekawymi składnikami, które Wam tutaj po prawej stronie wypiszę, bo żebym nie pomyliła czegoś. Podkręcam rzęsy moją ukochaną, przedziwną zalotką japońską, którą w ogóle Wam też wiele razy pokazywałam. Ja zazwyczaj właśnie pokazywałam tą zalotkę z tym tuszem Sky High, bo w ogóle tak jeszcze poza tematem, to primer też jest z tej rodziny Sky High. Te dwa produkty to jest moje ukochane combo. Ja słuchajcie, kiedyś nie wyobrażałam sobie wyjść z domu bez sztucznych rzęs. Jakbyście powiedzieli Klaudii z 2016, 17, 18, 19 i 20 pewnie też, że ja nie noszę sztucznych rzęs, jak gdzieś wychodzę na jakiś większy event, to bym Wam nie uwierzyła. Ja naprawdę używam tylko i wyłącznie tego. To robi taką robotę, że moje rzęsy, które ja kiedyś myślałam, że ich nie ma, że one są niewidoczne, to one wyglądają jak sztuczne rzęsy. Tutaj Wam wrzucę też kilka filmów, kilka TikToków właśnie takich moich, gdzie Wam pokazuję, jaki efekt daje i ta zalotka, i ten tusz właśnie w połączeniu, bo no to jest coś niesamowitego. No. Zresztą zaraz Wam też wytuszuję rzęsy i pokażę dokładnie, jak to wygląda. Ja naprawdę nigdy nie myślałam, że moje rzęsy mogą tak wyglądać. Ja zawsze po prostu miałam tak krótkie rzęsy. To znaczy one są, wiecie, dalej krótkie. Ja nie zmieniłam długości swoich rzęs. Po prostu podkręcenie ich w ten taki specyficzny sposób, na prosto praktycznie, w taką elkę i potem ten tusz, który wszystko trzyma i trzyma ten skręt i się w ogóle nie kruszy i pięknie wydłuża i pięknie rozdziela i ta szczoteczka silikonowa jest mega, to jest najlepsze combo na świecie. Nie ma lepszej maskary i nie ma lepszej zalotki. Nakładam cieniutką warstwę primera, tylko na to prawe oko. I ja się raczej tak skupiam na końcówkach rzęs. Zawsze, jak tuszuję, jak nakładam primer, zawsze skupiam się na końcówkach, bo nie chcę ich obciążać tutaj przy jak to się nazywa? Przy bazie. Tam, gdzie wyrastają, wiecie o co chodzi. I tak wygląda sam primer na oku. Teraz dokładam, już po wyschnięciu, odczekałam chwilę, teraz nakładam jedną warstwę maskary i dla porównania na lewym oku będą dwie warstwy maskary, ale to już przyspieszę, żebym 3 lata tutaj rzęs na ekranie Wam nie tuszowała. I tak to wygląda. Tutaj mamy po tej stronie dwie warstwy tuszu, a tutaj jest primer i tusz do rzęs. I obie strony mi się podobają. Tutaj te rzęsy są bardziej chyba rozdzielone i przez to może bardziej widoczne. Te są troszeczkę mniej rozdzielone, ale obie strony mi się podobają. Ja uwielbiam ten tusz do rzęs w każdej konfiguracji. I muszę Wam przyznać rację, ten primer rzeczywiście jest szary. Nieważne, czy on jest szary już, czy jest czarny. Najważniejsze, że jest ciemny. Gdyby nie to, to gwarantuję Wam, że gdyby był biały czy przezroczysty, to by mi się nie spodobał. Nieważne, jaką by miał formulację. Po prostu te białe, przezroczyste primery mnie jakoś rażą i ten mnie kupił właśnie tym, że on jest ciemny. Ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że moje brwi mogą wywołać tyle kontrowersji jeszcze. Ja wiecie, lubię eksperymentować z brwiami. Ja codziennie robię inaczej te brwi. Od humoru mojego zależy. Raz wolę wyrysowane bardziej, widzicie. Dzisiaj miałam ochotę na bardziej takie delikatne. Co prawda one to już w ogóle nie istnieją, bo mi się wszystko odkleiło. Do tego też dojdziemy. Ale wtedy na tamtym filmie zrobiłam takie, bardziej wyrysowane brwi. Tak sobie dorysowałam włoski pisakiem. No i kontrowersje wzbudziło to, że one podobno wyglądają jak kod kreskowy, albo wyglądają jak u lalki i za sztucznie, za idealnie. Wiecie, dla mnie powiedzieć mi, że moje brwi są za idealne, to jest komplement. Mnie tym nikt nie może urazić. Się zastanawiam, bo część z Was pisała też, że te brwi się podobają. Czy Wy chcecie zobaczyć tutorial na te brwi, na kod kreskowy? W ogóle mi się przypomina mój tutorial na brwi na mydło, gdzie wiecie, robiłam po prostu tutorial brwi na mydło, a po polsku, tak dla beki nazwałam je brwi na jeżozwierza. I słuchajcie, budzę się któregoś razu i patrzę, a tam artykuł w internecie. Nowy trend na brwi na jeżozwierza. Mówię, nie zrobili tego. To było w jakiejś gazecie w ogóle. Mówię, po prostu hit. Więc teraz co? Robimy nowy trend?
brwi na kod kreskowy. I kończymy ten filmik walentynkowym akcentem. Mam tutaj nowości czerwienie od Nataszy Denony. To są takie bardzo cieniutkie, wykręcane pomadki niby, ale to trochę wygląda jak taka grubsza kredka. Takie mam 2 odcienie i myślę, że ten taki trochę mniej żywy sobie zaaplikujemy, bo już mam dosyć mocne oko, nie planowałam go. Myślałam, że będzie trochę delikatniejszy. Ogólnie kolor jest bardzo ładny i bardzo komfortowe są te pomadki na ustach, ale ja się czuję jak nie w swoich ustach trochę. Już chyba się odzwyczaiłam od noszenia czerwieni, może to dlatego. No, ładnie to wygląda, ale z drugiej strony, jak noszę już czerwień gdzieś poza domem, jak wychodzę z domu, no to chciałabym, żeby ona jednak była bardziej trwała. Ta jest bardzo komfortowa, ale tutaj przy najmniejszym ruchu gdzieś coś dotknę, albo wiecie, czasami włos nawet wejdzie gdzieś tutaj i trzeba go przeciągnąć i nagle się taka czerwona krecha robi. Nie bardzo. Jak noszę już czerwień, noszę rzadko, ale jak już noszę tą czerwień, to noszę właśnie, jak się te pomadki z Maybelline nowe nazywają? Vinyl Ink chyba? Takie są błyszczące, piękne mam odcienie i ona wiem, że mi się tak nie rozmarzy, więc to uważam za niebezpieczne. Pięknie wygląda, ale to jest niebezpieczne. I teraz podsumowując resztę produktów. Niestety wosk do brwi nie przetrwał próby czasu, a szkoda, bo on się naprawdę dobrze zapowiadał. Nie błyszczy się na tych brwiach i nie zostawia żadnych, wiecie, białych nalotów, białych osadów, białych grudek, nic z tych rzeczy. Dalej puder. Dlaczego? Dalej perfumujemy kosmetyki i pielęgnację. Skończmy z tym. Powiedziała Klaudia w każdym swoim filmie. Skończmy z tym perfumowaniem produktów. Ja bardzo proszę, naprawdę, bardzo ładnie proszę. Możemy? Czy to już może być koniec z perfumowaniem? Też widziałam, że Huda chyba w ogóle wychodzi z pudrem, który ma być nieperfumowany i bardzo mnie to cieszy. W końcu ktoś posłuchał moich próśb. Nie tylko moich, bo widziałam, że na TikToku to oczywiście nie moja zasługa niestety, że Huda wprowadza puder bezzapachowy, ale widziałam, że też więcej osób właśnie o to prosiło i wydaje mi się, że dlatego w końcu słuchałem się konsumenta. A ogólnie puder sam w sobie jest naprawdę bardzo ładny. Nie nałożę go już na czoło, bo za mocno się świeci na czole, ale ogólnie ma właśnie takie piękne drobinki i bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie utrwala, no i ogólnie jestem na tak. Gdyby nie ta baza pod makijaż, tragiczna, to w ogóle już bym była zachwycona. Ale ta baza zostanie zaraz wyrzucona. Nie do kosza, bo mi szkoda pieniędzy, ale wyrzucona do kogoś. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Możecie też ustawić taki magiczny dzwoneczek, który Was powiadomi za każdym razem, jak opublikuję filmik, a że te filmiki nie mają żadnego dnia publikacji, to może warto ustawić ten dzwoneczek. I mam nadzieję, że do następnego, do zobaczenia. Dajcie koniecznie jeszcze znać, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach, bo mnie to bardzo interesuje. Czy mamy zrobić też tutorial na brwi na kod kreskowy? To też jest ważne pytanie. I jakie produkty chcecie, żebym przetestowała następnym razem? Także to tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.